Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was prawdziwą lotniczą legendę, czyli samolot odrzutowy Messerschmitt Me-262A1A z okresu II wojny światowej. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Messerschmitt Me-262 to pierwszy użyty bojowo samolot myśliwski o napędzie odrzutowym. Produkowany przez Niemcy, wszedł do służby w 1944 roku jako myśliwiec przechwytujący. Powstały również wersje bombowe i rozpoznawcze. Przez pilotów niemieckich został nazywany Sturmvogel, a wśród aliantów znany był jako Turbo. Późne wprowadzenie samolotu do służby sprawiło, że nie odegrał znaczącej roli w trakcie wojny. Messerschmitty Me-262 uzyskały 900 zestrzeleń przy stratach własnych 100 maszyn. Niniejszy samolot jest inspirowany modelem, który znajduje się w Deutsches Museum w Monachium. Pilotował go Hans-Guido Muttke, który w ostatnich dniach wojny doleciał nim do Szwajcarii, gdzie został internowany. Po latach maszyna wróciła do Niemiec jako wspaniały eksponat muzealny. Recenzję modelu klasycznie zacznijmy od opisu pudełka. Muszę przyznać, że wygląda naprawdę fenomenalnie. Znajdują się tutaj wszystkie podstawowe informacje, które powinny nas informować. Jest nazwa zestawu, numer zestawu, ilość klocków, ilość figurek oraz nazwa kolekcji historycznej, czyli Historical Collection. No i oczywiście jest piękny Messerschmitt przedstawiony w nietypowej scenerii, bo na tle pięknych gór, zapewne Alp. I tutaj wtrącę małą dygresję, bo od razu mi się przypomina pewna historia z 1945 roku. Pośród gór w Alpach pod Innsbruckiem znajdowało się polowe lotnisko i są doskonałe zdjęcia z tego, jak właśnie takie Messerschmitty Me-262 stoją tam porzucone na tle właśnie tych alpejskich gór. Na odwrocie również znajdują się ciekawe i interesujące nas informacje. Są przedstawione niektóre funkcjonalności tego modelu. Jest również klasycznie tabela techniczna, gdzie znajdują się wszystkie najważniejsze dane dotyczące tego samolotu, czyli m.in. lata budowy, prędkość maksymalna, załoga, uzbrojenie oraz inne informacje, które mogą Was zainteresować. No i oczywiście nie zabrakło też miejsca na archiwalne zdjęcie, gdzie przedstawiony jest prawdziwy model. Przejdźmy teraz do samego modelu. Nasz Messerschmitt Me-262 prezentuje się fenomenalnie. Piękny model w skali 1:32. Wygląda naprawdę ślicznie. I zaczniemy na przekór od dołu, ale to dlatego, żebym mógł schować podwozie, bo nasz model ma oczywiście chowane podwozie. Standardowe dwa koła, które chowa się w ten sposób. No i z racji, że był to samolot odrzutowy, to ma koło, które jest schowane z przodu. Dlaczego? Moi drodzy, dlatego, że samolot odrzutowy musiał stać prosto, no bo oczywiście silniki musiały mieć taki przepływ, bo gdy stał tak pochylony jak inne samoloty z tamtych lat, na przykład Messerschmitty Bf-109, no to wtedy te silniki mogłyby zostać uszkodzone, a Messerschmitt musiał stać prosto. No ale teraz on już nie stoi, bo gdy ma schowane podwozie, to w pełnej krasie widać jego piękne opływowe kształty. No model, mówię, wygląda naprawdę ślicznie. Z racji tego, że jest w skali 1:32, to trochę mierzy. No i ma on 32,5 cm długości, 11,5 cm wysokości, kiedy ma oczywiście rozłożone podwozie, no i 38 cm szerokości. To przez te ogromne skrzydła, ale trzeba przyznać, że wygląda właśnie z tymi skrzydłami naprawdę fenomenalnie. Przejdźmy teraz do pięknego malowania tego samolotu, bo wygląda on naprawdę fenomenalnie. Jego kamuflaż składa się głównie z dwóch kolorów. Jest to kolor taki beżowy oraz zielony, ale również są tutaj inne kolory, między innymi biały. Doły samolotów zazwyczaj były właśnie malowane na biało. I warto tutaj oddać, że wiele bardzo ciekawych tych szczegółów kolorystycznych, tych różnych akcentów zostało odwzorowanych za pomocą nadruków. Między innymi osłony dwóch odrzutowych silników wyglądają naprawdę ślicznie. Ilość tych różnokolorowych ciapek jest naprawdę powalająca.
Również ogon też wygląda fantastycznie. Ten statecznik pionowy, na którym znajdują się te wszystkie różnokolorowe, trzykolorowe ciapki. Wow, coś naprawdę niesamowitego. No idzie się w tym samolocie zakochać, kiedy się właśnie zwraca uwagę na te wszystkie szczegóły. No ale jak już jesteśmy właśnie w temacie nadruków, to przy okazji warto wspomnieć o innych nadrukach, które się tutaj znajdują. Klasycznie 2 krzyże belkowe, charakterystyczne dla Luftwaffe, które znajdują się na skrzydłach naszego samolotu. Nie zabrakło również krzyży, które znajdują się na ogonie, ale również oprócz krzyża znajduje się tutaj numer 3, konkretny numer maszyny w tej jednostce oraz charakterystyczne czerwono-niebieskie malowanie na ogonie właśnie z takim małym, białym paskiem po środku. To też jest charakterystyczne malowanie tej konkretnej jednostki, w której ten Messerschmitt Me-262 służył. Zwróćcie uwagę na ten pięknie odwzorowany nos, ten opływowy nos, w którym znajdują się 4 otwory i są to otwory na 4 30 mm działka przeciwlotnicze, które właśnie były głównym uzbrojeniem tego konkretnego Messerschmitta. Jak już wspomniałem, były oczywiście również wersje bombowe oraz rozpoznawcze. Warto też wspomnieć o funkcjonalnościach tego modelu. O kołach już wspomniałem na początku, ale warto wspomnieć o ruchomych lotkach, które znajdują się w skrzydłach. Jedna z jednej strony, no i oczywiście analogicznie druga z drugiej. Ale to jest mały szczegół, bo ciekawsze rzeczy dzieją się tutaj pod odpinaną kabiną pilota, którą na chwilę zdejmę. Po otwarciu kokpitu naszym oczom ukazuje się figurka lotnika. I nie jest to figurka byle jakiego lotnika, bo jest to właśnie figurka lotnika Hansa Muttke, który w ostatnich dniach wojny, widząc co dzieje się na frontach i jak się ma sytuacja, wziął właśnie tego Messerschmitta i poleciał nim do Szwajcarii, gdzie został internowany. Hans przeżył wojnę i dożył lat późnej starości, a Messerschmitt wrócił do Niemiec, gdzie można go oglądać po dziś dzień w muzeum w Monachium. Figurka pilota wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Posiada ona wysokie buty, wysokie zapewne oficerki, granatowe spodnie charakterystyczne dla Luftwaffe, no i kombinezon lotnika. Kombinezon lotnika, który ma również tutaj żółtą, zapewne jest to kamizelka ratunkowa, bo pamiętajmy, że samolot uszkodzony może wylądować w naprawdę różnych miejscach. No i są tutaj czarne rękawiczki. Na jego lewej ręce znajduje się charakterystyczna żółta opaska, która wskazuje, że jest on lotnikiem. No a także nasz pilot posiada grafitową pilotkę, charakterystyczną właśnie dla niemieckich lotników. Kończąc, warto wspomnieć o tym, że do tego zestawu dołączona jest również specjalna klockowa podstawka ekspozycyjna, na której możemy umieścić właśnie tego charakterystycznego Messerschmitta. Przedstawione są na niej wszystkie najważniejsze informacje. Jest tam nazwa zestawu oraz jego skala. A dzięki tej podstawce wasz Messerschmitt wygląda pięknie, tak jakby właśnie wznosił się w powietrze. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o podniebnej jaskółce w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych innych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości oraz inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.